Sobota, 8 rano, a my dzisiaj będziemy eksplorowali Dżakartę w Indonezji. Jak mnie nie przejadą. Jestem, słuchajcie, teraz na głównym placu przy Pomniku Niepodległości, który jest po tej stronie. Zaczynam o 8 rano. Mam jakiś plan ułożony, natomiast generalnie będzie to bardzo spontaniczne eksplorowanie Dżakarty. Postaram się zobaczyć jak najwięcej. Indonezja w 1945 roku uzyskała niepodległość. Wyzwoliła się spod władania Holendrów. Właściwie przez 300 lat tutaj rządzili Holendrzy. Z tego co tam czytałem, dowiadywałem się, to rzeczywiście źle traktowali lokalną ludność, nie pozwalali im się uczyć, chodzić do szkół, karali bardzo srogo. Natomiast w 1945 się wyzwolili i aby to upamiętnić, postawili National Monument, który symbolizuje wieżę i płomień, płomień niepodległości. Muszę znaleźć kawę, ale tu ludzi jest. O 8 rano w sobotę to spore tłumy. A w ogóle kupiłem sobie nowe GoPro 11 i zapomniałem, słuchajcie, selfie sticka, więc trzymam go po prostu w ręku. Klapa. Kelapa ya, kelapa. Nasi Selamat goreng. pagi. Selamat pagi. 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 Nasi goreng chicken. Enggak. Ini Kelapa. Satu. Terima kasih. Pierwszy indonezyjski kokos. Się zatrzymałem. Pomyślałem, że tutaj może jakaś elektronika będzie, ale nie ma nic. To wypiję kokosa i idę dalej. 20 000 za kokosa. Pierwszy zakup. Terima kasih. Co on tam pichci? Jajka. This is crab? This is fish? Coconut. Coconut. Yeah. Oh, this is coconut. And this shrimp. Onion. Oh, onion. Oh, okej. Z cebulą. To jest kokos, to jest cebula. I takie omleciki robi. Zdjęcia będziemy robili. What do you do here? Jalan-jalan. Just walking. Yeah. Okay. You do it every week? Iya. Every week you come here with your family? Dari Bundaran HI. Okay. What's your name? Thomas. Thomas. Okay. Aris, my name is Aris. Nice to meet you. Vino. Thomas. Thomas. Fatir. Have fun, guys. Przychodzą sobie tutaj, słuchajcie, po prostu się przejść co sobotę z całą rodziną. Może coś sobie zjeść, tak spędzić czas. Na co oni czekają? Jakieś wycieczka albo coś podjeżdża tutaj? Na to czekali tu ludzie, jaki pociąg tutaj jeździ. Nie wiem nawet jak to nazwać. Wycieczka autobus. Zyskuję nowych fanów. That's me. Yeah. Jedziemy teraz do Chinatown. Muszę trochę ochłonąć, bo trochę się zmęczyłem na tej platformie. Wszyscy krzyczą dookoła, podekscytowani. Dużo tutaj energii jest w sobotę. Naprawdę bardzo ekspresyjni są w ogóle Indonezyjczycy. A muszę troszeczkę w klimatyzacji ochłonąć. Może jakąś kawę tam się napiję. Jadę w ogóle do jednej z najbardziej znanych kawiarni. Dżakarta cierpiała na straszne korki i zobaczcie, to są buspasy takie oddzielone, żeby tylko i wyłącznie autobusy mogły tam jeździć i żeby tych korków uniknąć.
Inna lokalizacja była w pana telefonie i inna lokalizacja u mnie i teraz ja trzymam telefon, żeby pan tutaj nawigował, bo musimy tam dojechać, jednak to nie to miejsce. I właśnie dlatego polecam wam zawsze, żeby kupić sobie lokalny internet, lokalną kartę SIM. Ja zapłaciłem za swoją 200 000 rupii. Napiszę wam teraz, ile to jest w przeliczeniu na złotówki mniej więcej. No i mam internet, mogę sobie spokojnie nawigować. Thank you very much, terima kasih. Okay, thank you. Jestem tu, a próbuję dojść tutaj. I teraz taka okolica. I chyba tutaj można przejść. Zgodnie z Googlem. Zobaczymy, czy zgodnie z rzeczywistością. Wydaje mi się, słuchajcie, że wylądowałem przez przypadek w jakimś takim rejonie trochę slumsów. Natomiast chyba w tamtą stronę, jak pójdę, to powinno być dobrze. Jakieś kury biegają tutaj. No to tak się czasami dzieje, jak że gdzieś tam was wywiozą i czasami lądujecie w jakimś takim miejscu szemranym. Gdzieś tutaj to powinno być. Copy estakie? Gdzie to jest, słuchajcie? Copy estakie? Wszyscy pokazują tam. Copy estakie? Dobra, jestem. Copy estakie. Jedna podobno ze sławnych kawiarni, tradycyjną kawę indonezyjską serwująca. Zobaczę, co się tutaj mogę napić. You want drinks? Coffee. Traditional Indonesian coffee. Huh? Traditional coffee. Hot? So like sweet, no cold. No hot. Cold? Cold Yeah. with sugar. Yeah, I think. Yeah. I'm from Poland. Oh, Poland. Oh, okay. What are you eating? Is this fried noodle? Okay. Yeah. Dried I noodle. don't know. This is a chicken or some like pork. I don't know. Ayam. Ayam, maybe ayam. I don't know. I don't know. Ini ayam apa babi ya? Campur, campur. Ayam babi dan ayam. Ayam chicken. Okay. Ciekawe pytałem się, co pani je, bo przy takim stoliku siedzimy razem i pani powiedziała, że właściwie je kluski, ale właściwie nie wie, co tam jest za mięso i się zapytała, czy to jest z kurczakiem i dane tak, z kurczakiem. Ayam porsi. This is my first time also here. Why do you come here? Because he took me here. Oh, okay. And you like this place? You come here a lot? Suka tempat ini. Yeah, I like. Yeah. Dari 1927. Oh, from 1920. From 1920. Yeah. And, Oh, three generation. and why the coffee is famous here? Kopinya kenapa terkenal di sini? She also don't know. Terima kasih. Dia tanya kenapa? Iya. Bilang aja. Because coffee very good ya. Yeah. Because they also really don't know because this is the third generation from their first generation. It's already famous. That's why you also don't know why it's so famous. But it's so famous. Yes. Od 1920 roku i po prostu jest trzecia generacja restauratorów, którzy tą kawę robią tutaj. It's nice. It's bitter. With milk. Yeah. I wanna try the natural one. Dobra, słuchajcie, taka kawa, powiedziałbym, tania kawa, normalna, trochę gorzkawa, ale dobra, orzeźwiająca. Baminya dua. Saya mau bayar. 126.
Bye bye. Bye. Thank you. Lecę. Zapłaciłem i lecę. Spoko kawa, fajne miejsce. W ogóle zobaczcie, jakie to są klimaty. Jakieś gumowe wyroby. Taki pasaż. No lokalno, jedzeniowo, nie wiem, wszystko tutaj chyba można kupić. Pszczoły pan sprzedaje i miód wyrobiony. How much? Sayamau bayar? Ini How much? 100. 1000? 10,000. 10,000. 10 tysięcy za taki miód. Chinatown, Pan Koran Chinatown Point. Tutaj jest to centrum handlowe Chinatown, co jest cała dzielnica po Chinatown, taka chińska, Indonesian Chinese. No, są dwa miejsca takie, jeżeli chodzi o Chinatown. Jedno jest to, a drugie jest przy brzegu. I to przy brzegu jest bardziej nowoczesne, a to jest tradycyjne, stare. Więc odwiedziłem to stare, tradycyjne. No bo podobno to przy brzegu jest zrobione tak bardziej pod turystów, no a tutaj to jest tak naprawdę to miejsce, gdzie ta wspólnota chińska jest zlokalizowana. Nie można było filmować w tym centrum, no ale to nic ciekawego, jakieś tam sklepy i tyle, większość pozamykanych, bo jest niedziela. Natomiast dowiedziałem się, że selfie stick mogę kupić w tym miejscu. To jest sekcja z owocami. Nic tutaj, słuchajcie, nie ma. Taki targ dla lokalnej ludności. No proszę, można zjeść, coś wypić. No nic, ja tutaj nie załatwię tego, co chciałem. Takich targów już też trochę widziałem. Także idę dalej. Tutaj, słuchajcie, apteka w Indonezji. Leki można kupić na przykład na ból głowy. Puszczam Chinatown do kolejnego miejsca, które się nazywa Kota Tua. Nie kupiłem selfie sticka, nic tutaj nie ma właściwie. Fajne miejsce, jeżeli chcecie zobaczyć taką lokalną, handlującą społeczność. No a ja idę dalej. Kota Tua? Oj, tutaj muszę iść. Trochę to wszystko takie niezorganizowane. Zobaczcie, jakieś tutaj nastawiali, tak? Tutaj niby coś budują. Tutaj jest dla autobusów, ale właściwie nie jeżdżą autobusy, tylko jakieś takie. No to przejście dla ludzi jest takie, o, jakie jest. Tutaj jakieś drzewo wyrosło. No, drzewo wyrosło na budynku. A tu są korzenie. A tutaj o, przewody i skrzynka elektryczna chyba. Idzie się tutaj przez jakiś tor przeszkód. Słuchajcie. Zaczęła się Dżakarta bardzo rozwijać, ale widać, że to wszystko jest takie zdezorganizowane. Zobaczcie, jedno nie pasuje do drugiego. Tutaj wybudowali za nisko, tu jest jakiś podest, tutaj jest więcej, tu już jest jakiś budynek, tam jest jakieś centrum, tutaj droga jest za mała. Próbują ją jakoś na siłę poszerzać, jakieś robić pasy. Jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, to duży problem ma z tym Dżakarta. Jak ja mam tu przejść, tu zamknięte, tu nie ma świateł, tam jest ta Kota Tua. Jakoś się udało. Zobaczcie, ciepło jak cholera, a facet na czarno ubrany stoi tutaj
Masakra. Damy jakąś kasę. Dochodzę na rynek Kotaczuła. Rynek, w którym często pojawia się nazwa Batavia. Batavia, tam na przykład macie Batavia Cafe. Dlatego, że Batavia to wcześniejsza nazwa Dżakarty. Była kolonią holenderską przez 300 lat i Holendrzy właściwie przyjechali tutaj, to wszystko wybudowali. To jest gmach główny tutaj, a tutaj jest rynek, który jest takim miejscem spotkań dla lokalnych ludzi. Można wypożyczyć sobie na przykład rowery. Zaraz tam podejdziemy i pojeździć takim rowerem. O. W taki sposób. Wchodzę do muzeum, bilet kosztuje 5000 rupii. Tak wygląda to wewnątrz. Tu jest miejsce, gdzie ten rząd lokalny holenderski przebywał. Tu jest gmach główny rządzących, a tutaj są lochy i tu trzymano po prostu ludzi w takich małych tutaj klatkach i zobaczcie, co za masakra. Ja pierdzielę. Teraz są tutaj kule armatnie, a podobno wcześniej było tutaj więzienie. Ja tutaj nawet nie mogę się wyprostować, nie wiem, czy to widać. Okropny kawałek historii. Nic dziwnego, powiem wam, że lokalna ludność indonezyjska w ogóle nie mówi po holendersku. 300 lat byli rządzeni przez Holendrów i w ogóle nie potrafią mówić po holendersku. Opuszczam muzeum historyczne Dżakarty. W porządku, można tutaj przyjść. 5000 rupii, niedużo, a w sumie dużo historii jest pokazanej. Cafe Batavia. Welcome, Cafe Batavia. Hello, just one? This one? Yep. Would you like it smoking or non-smoking? No. No smoking. For non-smoking, you have 60 cafe. Thank you. Or Because this is the Dutch living here. oh, they were living here. Yeah, Okay. the Dutch. The Dutch. Yes. Okay. Okay. Do you want to go upstairs Yeah. with me? Yeah, please. To Cafe Batavia to jest takie miejsce, gdzie teraz jest kawiarnia, a wcześniej Holendrzy tutaj mieszkali. Yes. No i teraz jest zrobiona kawiarnia, pięknie, natomiast wszystko jest oryginalne. This is original style. Original. Original. Old building here. Original. Original. Yeah. Then for the old building, 216 years old. Oh, 216 years old. 216 years old for the building. But for the cafe, 29 years old. Yes. Zdecydowałem, że zamówię sobie jedzenie. Zamówiłem sobie jajka po benedyktyńsku śniadanie. Zobaczcie, jak spoko wygląda. Sok ananasowy i kawę. I siedzę tuż tutaj z widokiem na rynek. No, wygląda naprawdę mega. Ogólnie słuchajcie, jest tak, że jest bardzo ciepło w Indonezji, więc jeżeli tak chodzicie, zwiedzacie, to jest fajne miejsce, żeby sobie zrobić taki przystanek, drugie śniadanie, tutaj klimatyzacja, więc można spokojnie wyciszyć się, odpocząć, ustalić plan na dalsze kroki i sobie zjeść coś dobrego. Opuszczam Cafe Batavia, słuchajcie, cały rachunek niecałe 300 000. Thank you very much, bye bye. 300 000 rupii, polecam. Google, słuchajcie, pokazuje 45 minut piechotą, ale z tego Kotaczuła do Sunda Kalapa, do portu, którym idę, jest tak naprawdę, dowiedziałem się, 10 minut piechotą. I tutaj idziemy prosto tą ulicą. Wchodzę na Sunda Kalapa, co jest portem lokalnym. I słuchajcie, tu jest taka akcja, że widziałem w wycieczkach lokalnych, że można tutaj przyjechać, normalnie tutaj was wożą i tam biorą za to jakąś kasę, ale można tutaj też przyjść samemu. Po prostu ten spacer zajął mi w tym momencie 15 minut z Kotaczuła. Że jeżeli chcecie trochę kasy zaoszczędzić, to możecie po prostu tutaj przyjść na piechotę. Wchodzicie przez taką bramę, no nie ma żadnych strażników, nikt nic nie sprawdza.
No i widzicie, jak port wygląda, i ten port jest słynny dlatego tam idę, bo podobno mało się tam zmieniło. Zobaczcie, to są wały przeciwpowodziowe. Jakarta ogólnie tonie, jest miastem, które tonie. Chyba, nie wiem, 10 cm co roku. I bardzo zły jest stan tych wałów przeciwpowodziowych. I teraz ja to widzę, że zobaczcie, to się wszystko rozpada. Słabo to wygląda. A to jest wejście. Po takich schodach się wchodzi na Łódź. Yang penuh, yang udah muat kita bisa naik. Ask him if there is a lot of floods, or do they repair this? Pak, ini jadinya perbaikan apa? Ya tadinya kan banjirnya liwat dia. Itu aja If sampai they tengah. don't make this, it will be like flood. Okay. And is it frequently flooding? Ya, Ya, ini ada fotonya di saya itu. Apa banjir? Waktu banjir aja. Oh, he has a pictures when flooding. Pytam się o to z moją tej przewodniczką, którą poprosiłem, żeby mnie tutaj oprowadziła. Jest tak, że to zalewa często i pan ma zdjęcia, które pokazują. Di pelabuhan sini itu ada kerennya itu kelihatan Czyli itu. to Iya. jest całe, czyli to całe zalane było. Tu było wszędzie woda. Czyli ten problem jest ogromny. Lubir naik sampai ke Sampai sana. sini. Ya sampai segini di sini. 2 miesiące temu ta woda tutaj była taka. Is it hard to keep the water out? Gampang nggak Pak buat nyaring airnya itu? Keluar. Oh ya, kind of hard. Ada pintu air di situ. Jadi kan ini kan kalau banjir di sini kan ada got itu melalui dari situ juga itu pembuangannya. And what do they do on these ships? To the boat around Sumatra, Kalimantan, to the boat Cargo. Cargo. Yeah. Okay, so they bring cargo over here. Wożą towary biasa muat semen. z Sumatry Kalau pomiędzy. barang-barang beras apa yang mau dikirim ke Bangka Belitung atau ke Kalimantan. Kasih ya Pak. Terima kasih. Ini so nice. Idziemy dalej zwiedzać. Dowiedziałem się już, że tu był pierwszy port, który założyła indyjsko kampania handlowa, to jest West Indian Dutch, bo w ogóle kiedyś Indonezja była znana jako wschodnie Indie. Indonesia was known as West India, right? West India. I tu zaczęto handlować i tutaj przyjechali Holendrzy i ten port utworzyli. No mają tutaj straszny problem z zalewaniem. I think it's just you can see a lot of problems with the city, ships. with the ships and with the whole, kind of management of this water and things. Ships are also old. Like How much money do they earn? Itu paling kalau sekali jalan itu pulang pergi itu ya. Ada pengunjung. 150 for one day. 150,000 for one day. Yeah. Okay. Ada pengunjung. Czyli za 10 dni pracy zarabiają 400 zł. No możecie sobie wykalkulować, pracujący na tych łódkach. So is it just 8 hours or is this whole day work? Ini berapa jam biasanya Bapak kerja? Saya 12 jam. Huh? Dari jam 6 sampai jam 12 hours. 12 hours. Berapa? Dari jam 6 No to macie, jak pagi wygląda sampai życie. jam Wychodzimy z Suda Kalapa. Porozmawialiśmy sobie trochę z panem. W sumie interesujące rzeczy powiedział. A tu słyszycie modlitwę, bo Indonezja to w 90%. How many percent of Muslim people are in Indonesia right now? Like 70%? 70%. Ale ja myślę, że jest więcej jednak. How do you like to live in Jakarta? For work is nice, Okay, but for enjoy life, not really. not really. Yeah. Bo tam jest meczet. There is a mosque over there. Yeah, so many Moscow. Okay.
Okay. So the prayers are 5 times a day. 5 times. 5 times a day. Jest 12 godzina. W południe jest. This is the third prayer? Or the 2. the second? Second. So 5 a.m. in the morning? Or? 5 a.m. and then 12 p.m. and then 3 p.m. 3 p.m.? and then 8 p.m. 8 p.m. Okej. 5 modlitw jest i ta jest druga o 12. Bikin apa? Percuma kita susah What's going di on right now? sini. Okay, excuse me, don't What is going on right now? Singing. Wife is singing. Taksi przyjechała. To meet you. Thanks for the help. Bye bye. Bye. Lecę kupić kawę. Dzielnica, do której jadę, nazywa się Jelambang i to jest dzielnica w Dżakarcie zachodniej części Dżakarty. Jest bardzo lokalną dzielnicą, gdzie nie ma prawdopodobnie w ogóle turystów, z tego co wyczytałem, ale można tam kupić kawę z takich lokalnych sklepów, gdzie cały proces prażenia kawy i przygotowywania jest wykonywany lokalnie w takich ala małych manufakturach. Przyjechaliśmy, wysiadam. Thank you very much, terima kasih. Przyjechałem. Teraz znajdźmy to miejsce. Dobra, słuchajcie, mam. Tu jest to miejsce. Tylko muszę przejść jakoś przez ulicę. Na samochody trzeba uważać, bo one są najbardziej takie, że się nie zatrzymają, tylko przejadą człowieka. A motory to tam jakoś tam ominą. Można teraz rękę wystawić. O dobra. Jesteśmy. I want to buy coffee. Buy coffee. Yeah. Coffee. Belly coffee. Satu kilo. Yang beautiful. 1 kilo. 1 kilo. Ale pachnie. 1 kilo. Ale pachnie tej kawą. Pani to nasypała i teraz zmieli. 170 tysięcy kosztuje 1 kilo, czyli napiszę wam ile to jest w przeliczeniu teraz. Fine grain, latte. Pasowuje się taką gałką. Wziąłem sobie kilogram zmielony w drobny sposób, a teraz taki więcej zmielony. Ini halus. Wszystko ręcznie jest dopasowywane. Pani ma wiedzę w głowie, jak tu mielić, żeby było dobrze. Zobaczcie, jaki tu jest klimat fajny, lokalny. To rzeczywiście żadnego turysty nie ma. Natomiast to jest trochę tak jak jabłka w Polsce. Są zielone, robione na eksport, piękne jabłka versus te prosto z sadu, prosto z drzewa. Trochę tutaj jest tak samo. Prosto od producenta lokalnego taką kawę sobie kupuję. Wrzucę wam lokalizację, to sobie zobaczycie. Będziecie mogli też tutaj przyjechać. Terima kasih. Terima kasih. Bye guys. Mam kawę. Mega fajną.
lecę dalej. Pojadę do hotelu, wezmę krótki prysznic i lecę teraz do meczetu. Największy meczet i drugi największy meczet chyba w tej części Azji albo na wyspie. Dowiem się szczegóły, to wam powiem. A kolejne punkty to zobaczycie. Jeżeli mi się uda, nie chcę zapeszać, to będzie być może rewelacja.